Cześć, jesteśmy na dworcu w Antwerpii. Nasz samochód już się nie nadaje na dalsze podróże, więc na urlop wybieramy się pociągiem. Ta podróż to nie jeden pociąg. To łącznie 11 pociągów. Już na samym starcie opóźnienie pierwszego pociągu to blisko 2 godziny, a przecież dopiero co ruszył z pobliskiej Brukseli. Zniecierpliwieni sprawdziliśmy serwisy informacyjne. Jak się okazało, na dworcu Bruksela Nord znaleziono jakiś pakunek. Ewakuowano cały dworzec, wstrzymano ruch pociągów i stąd to opóźnienie. Niestety, takie mamy teraz czasy. W końcu nasz European Sleeper nadjechał. Ale o nocnym europejskim śnie w naszym wagonie mogliśmy sobie jedynie pomarzyć. Six? You can go further. Okay. Thank you. W Amsterdamie nasz mega przedział i zarówno korytarz zapełnił się całkowicie. W większości byli to młodzi ludzie i raczej także nie byli do końca zadowoleni z podróży. Cóż, fajnie, że jest taki pociąg, ale 16 godzin podróży w takich warunkach, nawet mimo niskiej ceny, to chyba jednak lekceważenie pasażera. Dlaczego nam dano taki wagon? Przecież były inne, 6-osobowe. Na taki przedział w końcu liczyliśmy. Jak się doliczyliśmy, dostaliśmy 16-osobowy przedział. W tym 2 siedzenia były wmontowane w ściany, tak jak w korytarzach w polskich pociągach. Są też kuszetki i sypialne, gdyby ktoś chciał spać podczas podróży. Za oknem czeska Szwajcaria. To tam spędziliśmy kilka dni w zeszłym roku. To był pierwszy etap naszych wakacji w Czechach. Kto oglądał ten pierwszy, zapewne pamięta nieplanowany wyczyn Łukasza Aha. u ujścia rzeki Kamenice. Pamiętasz nazwę rzeki w ogóle? Dołaby. Tylko tym razem to miejsce widzimy z niemieckiej strony rzeki. Jak to się stało, że pociąg nadrobił te 105 minut opóźnienia i dotarł do Pragi o czasie, niech pozostanie zagadką. No i już jesteśmy w drugim pociągu. Jedziemy do Mariańskiej Łaźni. Czesi prąd w pociągach mieli. Na ten pociąg można za drobną opłatą sobie zarezerwować miejsca, ale nie jest to konieczne. Ten hotel odwiedzamy po raz drugi. W sumie fajny, wygodny z ofertą dobrych śniadań. To w nim rok temu korzystaliśmy z masaży, basenu czy sauny. Podczas tego urlopu marzyliśmy jedynie o regeneracji i wyciszeniu. Padło hasło Mariańskie Łaźnie, więc jedziemy. Szybka rezerwacja hotelu wraz z parkingiem, który jak się niestety okazało musieliśmy szybko anulować i jeszcze szybciej szukać innego środka transportu. Ta wczorajsza podróż nas tak wymęczyła, że dosłownie padliśmy. No ale wyspaliśmy się. Zjedliśmy śniadanko dzisiaj rano i z powrotem jesteśmy na stacji. Jedziemy dalej. Skoro kamery jeżdżą zawsze z nami, no i nie chcieliśmy powielać filmu o Mariańskich Łaźniach, rankiem znów pojawiamy się na dworcu i wsiadamy w kolejny pociąg.
Firmę ponad 2 wieki temu założył Jan Becher, a dziś becherowka jest znaną na całym świecie marką. Tajemnica składników likieru jest pilnie strzeżona i wiedzą tylko o niej 2 osoby. Becherowka jest produkowana na bazie wód mineralnych Karlowych Warów i mieszana z ziołami, które rosną w okolicy. W muzeum możecie zobaczyć rurociąg Becher, który łączył poszczególne piwnice, kolorowo zdobione beczki i zabytkowe butelki z pożółkłymi ze starości etykietami. Podczas zwiedzania można również skosztować tajemniczego likieru. W wilowej dzielnicy Karlowych Warów znajduje się dom o tej samej nazwie, co słynny likier. Ta willa rodziny Becherów została otwarta dla publiczności i przekształcona w interaktywną galerię sztuki dla młodych artystów. Karlowe Wary to największe czeskie uzdrowisko i największe miasto tworzące tak zwany zachodnio-czeski trójkąt uzdrowiskowy Karlowarski kraj. Mariańskie łaźnie już Wam pokazaliśmy rok temu, Karlowe Wary dziś. Zostały nam jeszcze franciszkowe łaźnie. To może kiedyś przy okazji. Albo na emeryturze, To ty będziesz tu pierwszy. jak będziemy stać. Słynne trydelniki też usiedliśmy rok temu. Teraz popatrzmy sobie na ich produkcję. To bardzo słodkie ciastko. Podobnie jak słynne opłatki, które dostaniecie tu na każdym kroku. Tylko jeśli będą dla Was za słodkie, nie wrzucajcie okruchów kaczką. Hotel Thermal to ważne miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Oferuje też dostęp do Sauna Thermal Resort z basenami i saunami. Gdzie po południu i my dotrzemy. Póki co przed nami degustacja słynnych zdrowotnych wód, jakie oferuje miasto. No to do dzieła. Nie zraźcie się tymi naszymi kwaśnymi minami. Przyjeżdżajcie tu. Koniecznie kupcie specjalny kubeczek i próbujcie tych wszystkich wód. Jak dobrze przeczytałem, to jest woda Sadowy i ma numer 12, więc zaczęliśmy chyba od ostatniej. Jest ciepło. Jest okej, ale ona jest ciepła. Daj trochę. Wow. Ojej. Wypij to do końca. Ty zdrowszy. Na zdrowie. Zdrowy. Cena została pod spodem. O kurde. Mój drogi, pomyliłeś się, bo ostatnia woda to jest tu, A nazwa jest? numer 15. Hadi. Jest lepsza, ale też zalatuje. Czy nie wiesz tego, czy jest lepsza? Smaczniejsza być może. Znaczy no smaczniejsza, ale też zalatuje. Dotknij. 11. Nie popatrzę języka. Zostaw coś dla mnie. Bardzo ciepła. Tam też idziesz z kubeczkiem? No. Następna woda przed nami. Ty nie przeginasz, bo coraz więcej nalewasz. I co? Nie myśl, że ja to wszystko wypiję za ciebie. Już trochę wypiłem. Smacznego. Co? Tak niedobrze? No, to była ta woda, ta przed chwilą. A to jest hot.
Weź, bo parzy. Weź się tego nie utrzymał. Ej, no. Musiałem telefon schować, bo parzy. To wypij to. Masz. Pij póki gorąco. To jest za gorąco. Za gorąco. Mów ile stopni. 56 tylko. To w porównaniu do tamtych to i tak jest chłodno. Dobra. Próbujemy. One w sumie jest dobre, tylko że one są za ciepłe. Nie wiem, to pani może cały kubek sobie nalewa. Wow. Ten pan też. Bo coś ze mną jest nie tak. Po tych wszystkich zdrowotnych i coraz gorętszych chód, czas na wodę nieco zimniejszą, a wręcz lodowatą. Bardzo dobre piwo. Ciągle gdzieś coś jest, tak, że trzeba byłoby na Kruszowice. patrzeć, gdzie wejdzie, coś Polecamy, jak ktoś lubi. łazić i do wszystkiego zaglądać. Co, prawda? No to jeszcze jedno piwko, to samo, tym razem piwo ciemne, zdróweczka. Otwarta w 1912 roku kolejka Diana dowozi nas na wzgórze Przyjaźni, skąd będziemy podziwiać panoramę miasta i okolic. W momencie powstania była najdłuższą kolejką linową w Austro-Węgrzech. Miasto nie nosi nazwy od warg jakiegoś Karola, jak to niejednokrotnie ktoś w Polsce sobie żartuje z czeskich słów, ale od imienia cesarza Karola IV, a od XVIII wieku stało się znanym uzdrowiskiem dla wysoko ustawionej szlachty. Od 2021 roku uzdrowisko zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w ramach historycznych uzdrowisk Europy. Karlowe Wary to jedno z najbardziej znanych uzdrowisk na świecie. Gospodarka Karlowych Warów opiera się głównie na hotelach, kasynach, restauracjach i innych przedsiębiorstwach związanych ze spa. To miasto wolne od dymu, jak głosi napis, przy innym napisie I love Wary. Chętni mogą także odwiedzić dom motyli lub mini zoo My postawiliśmy jednak coś zjeść. i wybieramy bardzo tradycyjną kuchnię. Ziemniaki mogę jeść. A zjeżdżając kolejką w dół, koniecznie zatrzymajcie się na przystanku Leniskop i wyruszcie w poszukiwaniu tego jelenia zerkającego na miasto. Idziemy za naszymi cieniami. Siły nie ma. Według starej legendy pies z myśliwskiej grupy Karola IV podczas polowania gonił jelenia. Jeleń uciekł,
skacząc z klifu, a pies niestety nie był w stanie tego zrobić i wpadł do basenu z gorącą wodą. Zaczął wyć z bólu. Psa wyciągnięto, ale natychmiast zbadano wodę i stwierdzono, że gorąca woda może pomóc w walce z chorobami. Ponoć sam Karol IV poczuł ulgę swych chorych kończyn, korzystając z wody. Wylądujemy na zapleczu jakiejś knajpy. Masz. Co tu miało być? Jest. Fuh. No to teraz my się nieco wykurujemy w gorących wodach. W tej części z tą bardziej zieloną wodą jest zdecydowanie goręcej. I bardziej zdrowiej. Spójrzcie na zawartość wody. Łukasza trudno było wyciągnąć z tej części basenu. Widoki z tej części basenu także były fantastyczne. Później skorzystaliśmy z saun, ale tego wam nie pokażemy, a to z powodu przemieszczających się tam nagich osób. Nagość w takich miejscach w Czechach nie stanowi problemu dla nikogo. Jak czekajcie, to czekajcie. Niestety czas uciekać. Ostatni pociąg tuż, a następny dopiero rano. Przygoda z Karlowymi niestety się kończy. Było fajnie. Ale to jeszcze nie koniec dla nas, bo czekają nas masaże, baseny, spacery pewnie też. Ale to już taki relaksik dla nas. To ja przed snem napiję się jeszcze wody Augustino. Ta już nie jest taka gorąca. A, dobra. No halo. Zajęte. Oho. Wody działają. Co ty powiedziałeś? No to wracamy do naszej oazy spokoju. Wracają też wspomnienia. Mareńskie Łaśnie. Tutaj czas staje w miejscu.
Trafiliśmy akurat na coroczny festiwal chopinowski w Mariańskich Łaźniach. Muzyka Chopina w tych dniach rozbrzmiewa w całym mieście. To także miły akcent Czechów w stronę Polaków. Świadczą o tym różne ekspozycje czy organizowane koncerty. Także jedna z kawiarni oferowała Chopinauer, gdzie z przyjemnością weszliśmy na kawę. Weekend to czas odnowy biologicznej. Nasz hotel oferuje wiele specjalistycznych zabiegów i masaży. Oczywiście wcześniej pomyślcie o rezerwacji i konsultacji z lekarzem. Czas znów wsiąść do pociągu, raczej pociągów. Wracamy. W Pradze mamy blisko 5 godzin czekania, więc idziemy na obiad. Na dłuższą relację z zeszłorocznego pobytu w stolicy Czech zapraszamy na film numer 36. Trochę The Beatles na pożegnanie i uciekamy na kolejny pociąg. Yeah, come on, all together. Also you guys. No, you. I'm saying you. Na 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 na. Na 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 na. Hey, na 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 na. You're too shy. Okay, you don't sing with me. I can sing by myself. Thank you so much for saying. Z důvodu technické závady na vlaku nejede. Nejbližší spoj do stanice Přelouč je vlakem číslo 549 s odjezdem ve 20 hodin 22 minut. Nejbližší spoj do stanice Choseň je vlakem číslo 549 s odjezdem ve 20 hodin 22 minut. To siedzimy w następnym pociągu, ale jeszcze nie do domu. Zobaczycie. No i teraz się zaczęło. Jak na terenie Czech wszystko odbywało się zgodnie z planem. Tak na terenie Niemiec właściwie każdy pociąg nasz miał opóźnienie. Jedząc kolację jeszcze tego nie wiedzieliśmy. Ponoć to narastający problem w niemieckich kolejach. Byliśmy w Karolowych Warach, byliśmy w Mariańskich Łaźniach, byliśmy w Pradze. Jest teraz 1:30 w nocy, jesteśmy w Berlinie. Będziemy jechać tym autobusem. Sorry, ja się dopiero budzę. Niedawno. Szkoda, że nie widzieliście naszej nocnej bieganiny w Berlinie z walizkami w poszukiwaniu przystanków naszych autobusów. S-Bahnhof Potsdamer Platz, Vossstraße. Ja myślałem na początku, że ta wyprawa nas wymęczy, ale ja się czuję takie inne zmęczenie. Aha.
Ja już chciałbym siedzieć w pociągu tym następnym. Chodź. Nie, chcę wiedzieć, że w nim będziemy siedzieć. Standort Erdgeschoss. Aufzug zum Untergeschoss fahren. Główny dworzec Berlina imponuje, a ogrom ilości porannych pociągów jest niesamowicie duży. Szkoda tylko, że do kolejnego miasta dotarliśmy ze sporym opóźnieniem. Docelowym kierunkiem był Bonn, ale do Bonn pociąg już nie dotarł. I każdy następny też nie. No i jesteśmy w kolejnym pociągu. I to jeszcze nie jest ostatni pociąg. Jedziemy do Kolonii. No to mamy kolejny przystanek. Następny Kąbek, Kolonia. Następne czekanie. Następny pociąg. Mała kawka na przebudzenie. No i następny pociąg. Kolejny opóźniony pociąg jechał z Frankfurtu nad Menem. Więc do Brukseli nie dotarliśmy. Planowo. Teraz jedziemy do Brukseli. Ale to i tak jeszcze nie koniec życia. Na razie do Brukseli. Wtajemniczeni wiedzą, że to jeszcze nie był nasz ostatni pociąg. Na ten ostatni czekaliśmy w Antwerpii. Kochani, w tym odcinku nie ma konkursu. Dlaczego? Jest jeszcze do zgarnięcia magnes z poprzedniego odcinka. Czyżby nie było nikogo chętnego? A już następnym razem spotykamy się po raz 50. Ale ten czas leci. Do następnego. Janek. Łukasz.